Zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Prawdopodobnie najlepszy asset management w Polsce. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz tam na dole w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Amerykanie nie zbankrutują. Jest porozumienie w USA. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Amerykanie nie zbankrutują. Jest porozumienie w USA. Przed nami bardzo dziwny dzień, ponieważ okazało się, że w weekend Amerykanie doszli do porozumienia w sprawie limitu długu, co oznacza, że Amerykanie nie zbankrutują. USA nie stanie na krawędzi niewypłacalności. Natomiast dzisiaj mamy święto w Stanach Zjednoczonych, rynki nie pracują. Mamy święto także w Londynie, więc Londyn także nie pracuje jako centrum finansowe. I dzisiejsza sesja będzie dla Europy testem sentymentu, czy jest Europa w stanie samodzielnie wygenerować jakiś impuls. Natomiast wygląda na to, że tak się nie stanie i że będziemy świadkami sesji na przeczekanie, na doczekanie, na to, co się wydarzy jutro, kiedy Amerykanie wrócą na parkiet. Co jest zawarte w tym porozumieniu? Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że jak donosi ABC News, porozumienie wprowadza nowe wymagania dotyczące pracy dla beneficjentów świadczeń SNAP, rządowy program, którego celem jest pomoc w zakupie żywności osobom o niskim i zerowym dochodzie. W dokumencie zapisano ograniczenia czasowe świadczeń dla osób w wieku do 54 lat z wyłączeniem weteranów i osób bezdomnych. No i te nowe wymogi przestaną obowiązywać w 2030 roku, więc pytanie jest takie, czy na kilka lat zostało zażegnane te ognisko kryzysu, jakim był limit zadłużenia. Szczegóły mamy poznać wkrótce, w środę ma być głosowany cały pakiet tego porozumienia. No i rynek będzie musiał się do tego dostosować. Moim zdaniem część inwestorów i rynków już zaczęła to dyskontować. Być może na Wall Street już wcześniej ktoś wiedział, że takie porozumienie będzie z powodu tego, co się wtedy wydarzyło w Stanach Zjednoczonych w ostatnich godzinach sesji w piątek. Natomiast faktem jest, że porozumienie stało się faktem i rynek będzie musiał się do tego zastosować, do niego przystosować, zacząć je dyskontować, więc przed nami oczywiście niezwykle interesujący czas. Jestem zaskoczony szybkością porozumienia. To może być bardzo dobry zwiastun co do perspektyw dla amerykańskich aktywów i myślę, że ten tydzień, podczas którego będą także dane z rynku pracy, różne inne publikacje makroekonomiczne, pozwoli nam znowu na gigantyczną zmienność na różnych klasach aktywów. I jestem też ciekawy, czy optymizm, który się pojawił w ostatnich godzinach sesji amerykańskiej w piątek, będzie utrzymany i będzie kontynuowany przez różne części świata, bo jeżeli się okaże, że nie, będzie to sygnał zmiany sentymentu na rynkach finansowych. Pierwsze wykresy, które moim zdaniem są dla nas szczególnie istotne, dotyczą analizy zachowania amerykańskich obligacji i w tym wypadku, jak tutaj widzimy, wygląda to tak, jakby już ktoś coś wiedział w piątek podczas sesji amerykańskiej, że takie porozumienie będzie miało miejsce, ponieważ rentowności zaczęły tych najkrótszych papierów ewidentnie to dyskontować, natomiast cała krzywa dochodowości mniej więcej od terminów środkowych przesunęła się w taki sposób, jakby zaczęła dyskontować, że będzie jednak jeszcze następna podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i jak pamiętamy, rynek pieniężny sygnalizuje, że rodzi się szansa na to, że będzie taka podwyżka, ale być może dopiero w lipcu. Także przesunięcie jest na rynku pieniężnym, na rynku przyszłych stóp procentowych. Zniknęła pierwsza obniżka stóp procentowych w tym roku i to jest pewnego rodzaju game changer, ponieważ od bardzo wielu miesięcy rynek nastawiał się, że taka obniżka stóp procentowych będzie miała miejsce. Natomiast po wydarzeniach ostatnich godzin sesji amerykańskiej taka pierwsza obniżka stóp procentowych wyparowała. Inwestorzy na amerykańskich papierach patrzą także na zachowanie amerykańskich obligacji 30-letnich, które zmagają się z oporem w rejonie 4%. I dla rynku ma być to ważny punkt odniesienia
dla dalekiej części krzywej dochodowości. Pytanie, jak zachowa się amerykański dolar, czy dalej będzie się umacniał. Pierwsze godziny sesji w tym tygodniu, jeszcze raz przypomnę, bez Stanów Zjednoczonych i bez Londynu, przynoszą nam tylko lekkie osłabienie amerykańskiego dolara i to jest pytanie, taki duży znak zapytania, dlaczego skala ruchu na amerykańskim dolarze jest taka niewielka. A gdyby popatrzeć na zachowanie jena japońskiego, to tutaj ewidentnie trwa presja na rzecz kupowania pary i sprzedawania par związanych z jenem. Tak jakby rynek nastawiał się, że będziemy jednak świadkami presji na rzecz ryzyka w skali globalnej. Jak się w poprzednim tygodniu inwestorzy pozycjonowali, czy dodawali nowe długie, czy też nowe krótkie netto pozycje i cały czas widać, że na euro-dolarze były dodawane nowe netto długie pozycje, a krótkie były dodawane na indeksie Standard & Poor, na miedzi, na kanadyjskiej walucie. Te aktywa szczególnie były narażone na ataki tych wszystkich, którzy liczą na to, że będziemy świadkami narastania presji przeciwko ryzyku. I co jest ciekawe, gra przeciwko amerykańskiemu dolarowi także jest tutaj widoczna, ale przede wszystkim na rzecz kupowania euro, a nie sprzedawania amerykańskiej waluty. Myślę, że warto to tutaj podkreślić. To, że mamy teraz dużą zmienność na rentownościach, mamy zmienność na amerykańskim dolarze, która może się ujawnić, ale na razie w pierwszych godzinach jej nie widać, sesji w tym tygodniu, sprawi, że także złoto powinno być bardzo zmienne. W tym wypadku pierwszy opór to jest $1950 i według tego poziomu będę się pozycjonował mentalnie względem zachowania ceny złota. Natomiast w poprzednim tygodniu ewidentnie już oddaliliśmy się od poziomu $2000, a w takiej sytuacji ta sytuacja na wykresach sprzyja tendencjom prospadkowym i taki scenariusz raczej prospadkowy pisze to, co się teraz tutaj dzieje. Gdyby doszło do odwrócenia tendencji na amerykańskim dolarze, czyli na osłabienie amerykańskiego dolara, gdyby doszło do presji na rzecz spadku rentowności amerykańskich obligacji, to w takiej sytuacji momentalnie złoto zacznie odżywać. I jestem też ciekawy, jak zachowa się cena miedzi, która w poprzednim tygodniu obroniła jednak poziom $8000, walczy cały czas dolne ograniczenie kanału spadkowego, który widać na wykresie, więc popyt na ryzyko może próbować to wykorzystać, a cena miedzi zachowywała się tak, jakby miała wspierać jednak scenariusze prowzrostowe na indeksach giełdowych. Natomiast ropa naftowa cały czas żyje swoim własnym życiem i oddala jakiekolwiek nowe sygnały dotyczące innych klas aktywów. Ropa naftowa naprawdę ma swój własny świat, który oznacza konsolidację, która od pół roku cały czas trwa. Pierwsze dolne ograniczenie to jest $70, a opory są także widoczne w okolicach $80-82. Po prostu pozostaje czekać nam na to, co się dalej wydarzy i na kolejny impuls. Natomiast piątkowa sesja przyniosła nam bardzo dobre zachowanie indeksów giełdowych. Cały tydzień jednak oznacza sukces popytu, jest duża szansa na przejście trwałe poziomu 4200 punktów, rozpoczęcie następnej fali wzrostowej. Natomiast też jest pytanie, czy zacznie być powielany ten schemat z 2011 roku, kiedy także doszło do uchwalenia podniesienia limitu długu, a w takiej sytuacji statystyka nam pokazuje, że indeksy giełdowe spadały. Mieliśmy do czynienia z presją na rzecz wzrostu wartości złota. Amerykański dolar był lekko pod presją na rzecz sprzedaży. No i bardzo wyraźnie były kupowane amerykańskie obligacje. No i pytanie jest, czy amerykańskie aktywa zaczną powielać ten sam schemat, który w 2011 roku był wyrysowany. Natomiast kiedy zobaczymy, jak zachowają się spółki technologiczne w Stanach Zjednoczonych i te w Hongkongu, widzimy, że dominuje nastawienie na sprzedaż japońskich i chińskich aktywów, a tutaj te technologiczne spółki ze Stanów Zjednoczonych zachowują się zdecydowanie najlepiej. Widać to przede wszystkim, ta zmiana zaczęła zachodzić w okolicach
końca pierwszego kwartału tego roku ta rozbieżność staje się coraz większa na rzecz amerykańskich spółek technologicznych. Konflikt geopolityczny między Stanami Zjednoczonymi a Chinami tutaj sygnalizuje nam faworyzowanie amerykańskich aktywów i ta presja jest tutaj bardzo dobrze widoczna. Bardzo dynamiczne wyjście indeksu Nasdaq 100 nad poziom 14 000 punktów oznacza, że jest szansa na atak na maksima wszechczasów w perspektywie następnych tygodni, a do których brakuje nam jeszcze około 13% perspektyw wzrostowych. I pytanie jest, jak zareagują dzisiaj inwestorzy w Europie. Czy w ogóle będzie jakakolwiek większa zmienność? Indeks DAX zakończył sesję dokładnie na poziomie 16 000 punktów, więc tutaj na razie nic nowego nie można powiedzieć. Natomiast fakt, że udało się spróbować utworzyć świecę z większym dolnym cieniem, może dać pretekst ku temu, żeby ten popyt na ryzyko atakował. Natomiast utrzymanie nad poziomem 16 000 punktów jest także celem dla popytu w tym tygodniu i jeżeli tak się stanie, to sytuacja będzie faworyzowała scenariusze prowzrostowe. Natomiast na Bitcoinie widać zdecydowanie lepiej sytuację, ponieważ ewidentnie mamy odbicie od dolnego ograniczenia tej średniej 200-sesyjnej i tej konsolidacji, która w ostatnich dniach miała miejsce, a to oznacza rosnącą szansę na większy ruch wzrostowy, a na wykresie tym średnioterminowym widzimy, że oporem jest średnia 50-sesyjna na wykresie dziennym, która dokładnie tworzy opór w okolicach dzisiejszych nocnych maksimów i gdyby się okazało, że są one pokonywane, otwiera się naprawdę perspektywa do mocnego, dynamicznego ruchu w górę, który będzie sprzyjał scenariuszom prowzrostowym także w średnim i w długim terminie, ponieważ naprawdę inwestorzy zobaczą, że mamy odbicie od średniej 200-sesyjnej, a to sprzyja naprawdę dynamicznemu ruchowi wzrostowemu na Bitcoinie, jeżeli popyt na ryzyko w skali globalnej będzie cały czas atakować. I na koniec polskie aktywa. Powinno teoretycznie te wydarzenia, które się dzieją, powinny sprzyjać popytowi na polskie aktywa, natomiast one będą na chwilę obecną zachowywały się w taki sposób, że będą dyskontowały te dane makroekonomiczne, które z Polski w tym tygodniu będą spływały i także ze Stanów Zjednoczonych. Popyt na ryzyko powinien sprzyjać polskim aktywom, natomiast na chwilę obecną rynek złotego jest w chwilowym zatrzymaniu, w chwilowej korekcie. Poziom 4,48 jest coraz mocniejszym wsparciem. Polskie obligacje próbują korekty spadkowej, ale na razie skala jest dość ograniczona. A warszawski parkiet, który zakończył cały poprzedni tydzień, piątek, dokładnie w okolicach poziomu 2000 punktów, cały czas sygnalizuje także nam ochotę na ruch wzrostowy, na większą szansę na tendencję wzrostową. Dlatego też każdy teraz powrót na poziom 2000 punktów będzie oznaczał, że te szala prawdopodobieństwa jeszcze bardziej przechyla się ku scenariuszom prowzrostowym. Natomiast moim zdaniem popyt na ryzyko powinien się także pojawić na warszawskiej giełdzie, więc te informacje o tym, że Ameryka nie zbankrutuje, także raczej sprzyjają polskim aktywom i tak bym to interpretował. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu i przypominam także, że jutro o godzinie 18 będzie nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Już zachęcam do przygotowywania pytań. Pozdrawiam, życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Do zobaczenia i usłyszenia.